Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu w totalnym nieogarze. Słuchajcie, zaspałam dzisiaj. O rany, tragedia, nienawidzę tego stanu. O, Kicia idzie. Zaspałam dzisiaj niby niedużo, bo pół godziny, ze wszystkim się oczywiście wyrobiłam, ale wiecie, ja zawsze wcześnie wstaję, żeby na spokojnie się umyć, ogarnąć, wiecie, tak na spokojnie, przygotować śniadanie, a jak już jest tak, wiecie, ten mój harmonogram poranka zaburzony, to ja już później taka jestem i zawsze jak zaśpię, strasznie mnie boli głowa i właśnie teraz też mnie tak boli, więc nie chcę właśnie tak, wiecie, być takim kapciem dzisiaj, więc biorę się do roboty, lecę na zakupy, no i potem kawka, śniadanie i do dzieła. Wczoraj dużo rzeczy zrobiłam, Kicia, na komputerze, ale nie zdążyłam ze wszystkim, więc muszę dzisiaj skończyć. I muszę też, słuchajcie, obciąć Kici pazury, która mnie już tutaj właśnie zahacza i będzie dzisiaj spa dla Ramonki, pazury, czesanie. Ona się bawić chce i mnie tu zaczepia. Także zapraszam Was na ten dzionek ze mną, ale najpierw pokażę Wam, co ja Wam pokażę, kawę. Nie, najpierw skoczę tylko na szybkie zakupy, bo mi się pokończyło parę rzeczy. Pokażę Wam zakupy i potem kawa, bo ja bez kawy dzisiaj nie wyżyję. Zaczynamy tego vloga. Właśnie wróciłam z takich mini zakupów z Biedronki, więc Wam na szybko pokażę, co kupiłam. Tutaj mam chlebek i taką pizzę, taką bułeczkę. Tutaj jest rogal jeszcze z pieczywa dla Julianka. Sól, która mi się rozsypała, jest dziurawe opakowanie, zobaczcie. Taki twarożek bez laktozy, serek wiejski właściwie. Cebula. Tutaj mamy wędlinkę, taki schab, on jest bardzo smaczny. Bananki, buraki, nie chciałam botwinkę kupić, ale nie było, więc wzięłam młode buraki i właśnie może jutro zrobię taką zupkę buraczkową. Płyn do zmywania, bo już mi się kończy, mam ostatnie krople po prostu i tak cedzę i już ledwo wydobywam go. 3 kartony mleka i bez laktozy oczywiście, bo u nas takie jest pite. Serek taki dla mnie, bardzo lubię te serki, niestety w Biedronce nie ma ciasteczkowych, więc wzięłam waniliowy i paluszki. Była jeszcze bułka słodka dla mojego męża, ale już ją zjadł. Także takie drobne zakupy i teraz muszę to wszystko pochować. Jest kawusia i moje śniadanie. To jest właśnie ten serek, który kupiłam i waniliowy i banan. Coś słodkiego mi się chce. Tutaj moja kawusia, komputerek. Muszę usiąść coś pilnie zrobić, więc tak przy kawce. A potem będziemy dalej działać. Także smacznego dla mnie. Jeszcze, żeby poczuć takie, wiecie, całkowite już orzeźwienie, pobudzenie, to jeszcze tylko musi wjechać zapach. Perfumki z Zary. Tutaj już widzicie, jest niewiele, bo właśnie chcę je zdenkować. Jest to zapach Pivoni. Ja zawsze dużo perfum używam, mocno psikam, tu już jest końcóweczka, one ledwo już psikają, ale właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby je zdenkować, więc się wypsikam, jeszcze mi tam na raz, 2 razy starczą. Bardzo ładnie, przyjemny pachną, taki letni, to jest zapach kwiatowy. Fajne są te perfumy z Zary, powiem Wam, bo po pierwsze mają ładne zapachy, są trwałe dość i są w dobrej cenie, bo one są, nie wiem po ile teraz, bo ja go chyba z rok temu kupowałam, ale coś w granicach, nie wiem, 70 zł, tak mi się wydaje, a też Zara co jakiś czas robi promocje na te perfumy, więc warto kupić, bo tutaj jest, słuchajcie, no nie mam tu napisane na tej buteleczce, ale to jest taka duża pojemność, tutaj nie wiem ile jest, ale całkiem sporo, nie wiem czy nie 100 ml, no 100 może nie, ale
ale będzie trochę. No mówię, mam je dobry rok, myślę, że więcej niż rok, także są naprawdę fajne. Dawno nie kupowałam perfum w Zarze, ostatnio kupowałam właśnie te, bo kupowałam je dla siebie i nie wiem, czy dla mojej mamy też ich czasem nie kupowałam, nie pamiętam już. Ale właśnie jeżeli szukacie ładnych perfum w rozsądnej cenie, to Zara jak najbardziej. Ja teraz tak denkuję, bo później Wam powiem dlaczego. Dobra, przysiądę sobie i powiem Wam od razu, bo później zapomnę, jak znam życie. Denkuję teraz wiele kosmetyków, dlatego że w maju, nie wiem czy pamiętacie, ale miałam takie założenie, że przez cały maj nie kupowałam kosmetyków, w ogóle żadnych. Poza tym, że jakieś takie, co się kończą, higieniczne, typu, nie wiem, szampon do włosów, żel pod prysznic i tak dalej, nie? Ale żadnej takiej pielęgnacji nie kupowałam żadnej kolorówki, żadnych perfum, nic. I udało mi się to. I teraz mam takie założenie, że w lipcu też nie chcę tego robić. Właśnie jest to fajne, takie wiecie, zużywanie tego, co się ma, zużywanie zapasów, nie kupowanie na rzeczy zbędnych, o tak, niepotrzebnych i jest to pewnego rodzaju oszczędność też, więc takie mam założenie, że właśnie zużywam teraz to, co mam. Mam zapas szamponów do włosów na pewno, bo ostatnio Wam pokazywałam, że pozamawiałam. Mam też, nie wiem czy żele pod prysznic mam, bo nie pamiętam, muszę sprawdzić, bo jeżeli nie, to w piątek w Rossmanie kupię, ale wiele rzeczy mam. Jeżeli będę kupować, to właśnie takie higieniczne albo dla mojej rodziny, bo dla siebie raczej wszystko mam, bo u nas na przykład jeśli chodzi o szampony do włosów, to każdy używa innego, więc być może będę musiała kupić mężowi czy dzieciom, muszę posprawdzać właśnie, ale dla siebie mam i nie zamierzam takich rzeczy kupować, także tak sytuacja wygląda. A dlaczego? Dlatego, że właśnie tak jak Wam mówiłam, że te na przykład kosmetyki z Eveline niekoniecznie mi podchodzą, a na przykład kupiłam je kiedyś, bo właśnie były bardzo polecane, bo w dobrej cenie, bo to, bo tamto. No i ja chcę to pozużywać, żeby nie wyrzucić, natomiast więcej tego nie kupię i na przykład doszłam do wniosku, że chcę mieć teraz mniej produktów, jeśli chodzi o kosmetyki, ale chcę mieć na przykład lepszej jakości, że kupić coś, co mi się sprawdza, tak jak na przykład, co mi się sprawdza z takich lepszych rzeczy, podkład z Fenty Beauty. O, no on jest rewelacja. Także, tylko że jest droższy, ale nie zapycha mnie, nie ściera się, ładnie wygląda na skórze, no jestem z niego bardzo zadowolona. I właśnie chcę mieć taki, wiecie, jedną rzecz dobrej jakości, co też dobrze mi się sprawdza. Już nie chodzi nawet o tą jakość, tak, że to jest coś z wyższej półki, tylko chodzi o to, że dobrze reaguje skóra z tym i mi się to podoba. I wolę mieć taką jedną rzecz kupić raz, nie wiem, na pół roku, niż właśnie, wiecie, często jakieś tam drobiazgi i mieć ich pełno, że nie mam miejsca już po prostu gdzie je trzymać. Ostatecznie na te drobiazgi się wydaje więcej pieniędzy niż na tą jedną, wiecie, porządniejszą. No i później trzeba się męczyć, żeby to zużyć. Także do takiego wniosku doszłam, więc teraz chcę pozużywać to, co mam i już nie będę takich rzeczy właśnie kupować. Jeżeli, znaczy nie mówię, że nie będę tanich rzeczy kupować, bo też patrzę, żeby wszystko kupić taniej, tak? Ale na przykład tak jak teraz ten krem BB tani wyhaczyłam i mi bardzo odpowiada, to na pewno będę go kupować. Ale właśnie chodzi o to, żeby znaleźć takie rzeczy, które nam odpowiadają, a nie takie, które są modne i wiecie, i wiralowe, więc tak to wygląda. Oczywiście no, ciekawość jest ciekawością i rzeczą naturalną, więc jak ktoś coś fajnego cały czas pokazuje, no to chce się to sprawdzić i przetestować i właśnie po to się testuje, żeby się przekonać na własnej skórze. Ja się już przekonałam, więc teraz wiem, co kupić, a co nie. No i tak to właśnie wygląda, dlatego teraz denkuję wszystko, co się da,
zużywam i mam takie przemyślenia, co mi w ogóle nie odpowiada, co mi odpowiada, tak powiedzmy, że nie jest złe, ale na przykład niekoniecznie kupię drugi raz i właśnie będę Wam o tym mówić, co mnie osobiście na przykład uważam, że jest niezłe, ale no jakby nie potrzebuję tego do końca, więc nie będę już tego kupować, albo co mi w ogóle nie odpowiada. Podzielę się tym z Wami. Okej, słuchajcie, przyszłam do kuchni, bo zrobiłam paznokcie, w sensie, że wiecie, przygotowałam je, skrócone są, skórki zrobione, wypiłowane, wszystko ładnie, pięknie, króciutkie, tak jak lubię, bo jutro planuję malowanie. I tak chodzi mi po głowie taki słodki, delikatny, no może nie aż taki bardzo delikatny, ale taki słodki, taki baby pink, taki słodki róż, więc zobaczę, czy mam taki kolor. Wydaje mi się, że mam, ale jutro będę już malować, bo już dzisiaj mi się nie chce. Naprawdę już to robienie paznokci tyle czasu zajmuje, że naprawdę mi się już nie chce. Ale przyszłam, bo robię troszeczkę porządek w kuchni i właśnie umyłam sobie kuchenkę, a teraz będę szorować zlew, wycierać blaty, no i tak trzeba trochę ogarnąć, a potem będę coś gotować, to Wam pokażę moją miksturkę. No dobra, ogarnięte, więc teraz przybieram się do robienia miksturki, dlatego że słuchajcie, u nas ostatnio były 34 stopnie, po czym wczoraj, to było przedwczoraj, wczoraj było 20, dzisiaj jest 17 i są takie skoki temperatur, że niełatwo o przeziębienie. Na szczęście nikt nie jest jakoś tam przeziębiony, ale mojego męża już zaczyna powoli boleć gardło, więc będę mu gotować miksturkę z imbiru, która nam zawsze pomaga. Ja zawsze Wam w okresie jesienno-zimowym pokazuję ją, bo często ją gotuję, bo nas po prostu często boli gardło właśnie przy takich skokach temperatur i ona zawsze pomaga, nie bierzemy żadnych leków, nie potrzeba nic, to zawsze pomaga. Tylko trzeba to pić ciepłe i tak ze 4 razy dziennie, wtedy to pomaga, bo jak się raz wypije, to niekoniecznie. Więc składniki: imbir, następnie cytryna. Jak mam, to dodaję też pomarańcze, ale to jest tak opcjonalnie. I do smaku goździki. Także tak to wygląda. Obieram imbir, kroję w kawałki cytrynę i wyciskam. Wszystko wrzucam do garnka, dodaję kilka goździków, zalewam wodą, gotuję do momentu zagotowania. Jak zacznie wrzeć, to jakieś 15 minut na malutkim ogniu to gotuję od momentu zagotowania i wyłączam, później to pijemy. Tylko najlepiej jest po ugotowaniu już wyjąć imbir i cytrynę i zostawić całą tą wodę, ten wywar, ponieważ jak to zostanie na dłużej, to taką gorycz puszcza. I z jednej strony dobrze, bo jest mocniejsze, później aż czujemy, jak nas to pali w gardło, jak tam wyżera i pomaga bardzo, ale no nie zawsze w smaku jest to dobre, więc jeżeli będziecie robić, to miejcie to na uwadze. No i tak to wygląda. Ja tutaj wycisnęłam taki gruby plaster cytryny, dlatego tak sok i te wiecie, z tej cytryny te farfocle wyszły, tak to wygląda. Na dole jest imbir i właśnie goździki. Teraz to się będzie gotowało i miksturka będzie gotowa. Opcjonalnie, jak nie lubicie gorzkiego, to możecie dodać to sobie też później już po ugotowaniu, osłodzić to miodem. Ja czasem robię sobie z miodem, jak po prostu jestem przeziębiona i mam ochotę na coś słodkiego, to sobie to słodzę miodem. Ale zazwyczaj piję gorzkie, bo ja nie słodzę żadnych napojów, więc ani kawy, ani herbaty, więc ja spokojnie mogę pić gorzkie.
Ochłonęłam trochę, bo byłam poza domem i szybko się śpieszyłam, żeby deszcz mnie nie zmoczył, bo się zrobiło ciemno po prostu. Ale teraz robię, mam na coś ochotę do jedzenia, ale tak sama nie wiem na co. I miałam bataty do zużycia, więc robię dzisiaj bataty. Ja nie jestem jakąś fanką straszną, dawno nie jadłam w ogóle, więc może mi dzisiaj posmakują, bo zrobię tak troszkę na ostro. I to, co ma być, słuchajcie, wytrawne, to ja lubię wytrawne, nie lubię na słodko, na przykład mięsa. Żaden schab, czy tam jak to się nazywa po hawajsku, pizza po hawajsku, to są kompletnie nie moje klimaty. To, co ma być wytrawne, to ma być dla mnie wytrawne i najlepiej pikantne. Więc zobaczymy, jak będzie z tymi batatami. Ja jadłam bataty, znam smak batatów, ale mówię, zawsze zjadłam, ale nigdy nie było zachwytu. I teraz zobaczymy, czy po jakiejś tam dłuższej przerwie coś mi się pozmieniało, a może je dobrze przyprawię i będą lepsze. Pokroiłam je w takie frytki, poleję je oliwą, żeby one były takie, wiecie, chrupiące troszkę bym chciała. Tak jak robię pieczone ziemniaki. Co tu wezmę widelczyk, żeby to zamieszać. Mam nadzieję, że wyjdą ok. Do tego mam zamiar sobie zrobić, słuchajcie, sałatkę z pomidorów, ale taką bardzo prostą. Tylko pomidor i cebulka. Mam taką ochotę dzisiaj na to, że i sól oczywiście. Więc sobie dzisiaj taką sałateczkę planuję zrobić albo do tych batatów, albo jeszcze po nich, ale one będą się piekły chwilę, więc może sobie w międzyczasie właśnie zrobię. Teraz je posolę. Słuchajcie, miałam tu gdzieś łyżeczkę. Sobie taką drobniusieńką solą chcę je osolić. I za chwilkę jeszcze je, słuchajcie, przyprawię poza tą solą. Tutaj tak, mam czosnek granulowany, więc troszeczkę dodam, bo lubię do ziemniaków ogólnie. Zioła prowansalskie. Oj kurczę, końcóweczka chyba. No nie, jeszcze są. I ostrej papryki troszkę dodam, żeby takie były pikantne lekko. I teraz sobie to wszystko wymieszamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jak się upieką, to Wam pokażę i powiem, co o tym sądzę. Czy jednak się przełamie, czy niekoniecznie. Tak wyglądają bataty przed upieczeniem. Teraz wkładam je już do piekarnika i zobaczymy, co to będzie. Bataty zjedzone i słuchajcie, moja opinia. Wyszły bardzo dobre i odczarowałam chyba ten zły smak batatów. Kiedyś po prostu jak ja robiłam, chyba je inaczej przyprawiałam i mi nie smakowały, bo były za słodkie. A teraz ten czosnek i ta ostra papryka, tak wiecie, odwróciły uwagę od tej słodyczy, bo naprawdę je mocno przyprawiłam. I właśnie te bataty były dobre i ja je zjadłam z wielkim smakiem. Do tego miałam sałatkę z pomidorków, tak jak Wam wspominałam, więc najadłam się naprawdę mega z samymi warzywami tak naprawdę. Teraz jeszcze sobie tylko zrobię herbatkę taką ziołową, może albo jakiś rumianek, albo może taką mieszankę ziołową, zobaczymy. No i tyle. Będę zaraz szła pod prysznic. Jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, to oj, czekajcie, bo mi kicia tu gryzie. To jakby o co chodzi z podkładem po całym dniu, tym Eveline. Powiem Wam tak.
Jest nie najgorzej, więc nie będę go skreślać na pewno, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ja tylko na chwilę dzisiaj wyszłam z domu i praktycznie przesiedziałam cały dzień w domu, więc on nie był jakby wystawiony na żadne takie, wiecie, warunki ani atmosferyczne, ani na słońce, ani na wiatr. I on mi się starł z nosa, bo przed chwilą byłam tak przy lustrze się obejrzeć. Starł się z nosa, starł się z brody, na policzkach trochę zostało i na czole. Także no, on nie jest jakiś trwały. On się u mnie bardzo ściera. Jedyne co, to on tak, wiecie, jest fajny, że jest lekki i wyrównuje tak trochę koloryt skóry. Natomiast nie ma w ogóle żadnego krycia i każdego nawet piega pod nim widać. Nie przykryje nic. Więc tak jak na takie dni jak dzisiaj, że ja sobie nałożyłam go, żeby się po prostu lepiej poczuć, tak ożywić, będąc w domu, ok. Natomiast jak gdzieś mamy przebywać poza domem i chcemy ładnie wyglądać, no to u mnie on się kompletnie nie sprawdza. Więc ja go tak zużyję w takich warunkach domowych, bo oczywiście szkoda mi go wyrzucić. Ale właśnie wiemy, to jest takie dobre na warunki domowe, żeby troszeczkę się lepiej poczuć, może ciut lepiej wyglądać, ale szału nie ma. Także taka jest moja opinia, ściera się bardzo. Ten drugi, ten Better Perfect jest lepszy moim zdaniem, bo się tak nie ściera i tamtego już prawie zużyłam, prawie całe opakowanie, jeszcze tam troszkę mam może na 2 użycia, ale tamten znacznie lepiej trzyma się na twarzy, także taka jest moja opinia, że jeżeli miałabym wybierać między tymi dwoma, to wybrałabym tamten, bo lepiej wygląda. Ten może ma fajniejszą konsystencję i taki jest, wiecie, delikatniejszy, ale jeśli chodzi o trwałość, to nie jest trwały moim zdaniem. Także to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Ja już kończę. Uciekam ogarniać się wieczorową porą. Wam życzę miłego dnia, wieczoru, poranka, kiedykolwiek to oglądacie. I zapraszam na kolejne vlogi. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa!